Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, u mnie się oczywiście niewiele zmieniło, bo nagrywam to 10 minut po tym, jak nagrywałem wczoraj, więc u mnie ciągle świeci słońce, chociaż jest śnieg, ale może u was jest jakaś inna pogoda. Bez względu na to, jaką macie pogodę, po prostu zawołajmy. Witam was, kochani, najserdeczniej w środeczku naszego tygodnia, czyli w środę. Jesteśmy na półmetku tego kolejnego tygodnia naszego życia. Mam nadzieję, że zrobimy dzisiaj fantastyczny dzień i że bardzo nas dzisiaj zaskoczy to, co dzisiaj zrobimy, bo dzisiaj będzie właśnie o to zaskoczenie chodziło. Moi drodzy, filmiko, pobudzajko, wstawajko, szturchaniec na początek. Są takie rzeczy w życiu, które nas absolutnie zadziwiają i też myślę, że jak ktoś ma otwarty umysł, to im dalej w życie, im starszy, to chociaż więcej wie, to coraz więcej rzeczy go zadziwia. To się zaczyna oczywiście w młodości i dziecka to już wiedzą, no i temu to się naprawdę wydarzyło, że nie wiedział w ogóle, co się dzieje. Tak to jest, jak człowiek po raz pierwszy zobaczy bliźniaki i absolutnie nie ma pojęcia, co się dzieje, że je widzi. Takie zaskoczenie to jest coś, co może absolutnie otwierać głowę na różne nowe pomysły życiowe. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj taki sobie cytat powiedzieli. Mogłoby się wydawać jakiś taki niekoniecznie zaskakujący, ale to jest w ogóle jedna z najbardziej zaskakujących praw na świecie, jak się naprawdę ją przyjmie. Co to będzie za zdanie? Zdanie będzie z człowieka niesamowitego, człowieka, którego bardzo kocham, człowieka, którego bardzo brakuje dzisiaj już w Polsce w kościele, bo chodzi mi o księdza Jana Kaczkowskiego, który zmarł. Myślę, że świętego księdza Jana Kaczkowskiego, bo on święty na pewno jest. Dzisiaj będzie zdanie właśnie z niego, a będzie ono następujące. Nie trzeba być katolikiem, żeby być dobrym człowiekiem. No ja wiem, ktoś mi powie, no ale słuchaj, przecież to oczywiste. Wcale nie oczywiste, bo chciałbym, żebyśmy to zdanie potraktowali dużo, dużo szerzej. Otóż, moi drodzy, my wszyscy, przypuszczam, niektórzy oczywiście w większym, inni w mniejszym stopniu, niektórzy niestety w radykalnie ogromnym stopniu, mamy problem z tym, żeby zgodzić się na to, że wszędzie jest dobro. I my, szczególnie ludzie w kościele, to mamy już w ogóle problem z tym. A szczególnie jacyś tacy zapiekli, że tak powiem, to w ogóle, to ciekawe słowo jest, zapiekli. Zapiekli katolicy, czyli to jest niedobra droga, bo przepraszam. Więc tacy ludzie zapiekli, którzy są przekonani, że prawda jest tylko i wyłącznie w kościele katolickim i nie ma nigdzie prawdy na świecie, na nich takie zdanie może być trudne. Ale chciałbym oczywiście szerzej, bo ja nie chcę tylko o katolikach. Moi drodzy, na czym polega to zdanie? Ono polega na tym, że tam, gdzie się nie spodziewasz, tam, gdzie przypuszczasz, nic dobrego prawdopodobnie nie ma, jest tam dobro i jest tam prawda. I kochani, to jest coś, czego mnie tak strasznie brakuje i co się to już zorientowaliście, na Rangusie się bardzo często pojawia, bo to jest dla mnie ogromny ból, że my nie pozwalamy na to, żeby to dobro i prawda wychodziło też z obozu naszych przeciwników, z tych, z którymi się nie zgadzamy i tak dalej. Jest wszędzie dobro i prawda i nie mówię, że nie ma tam zła, nie mówię, że nie ma głupoty, nie mówię, że nie ma czasem w ogóle jakichś horrendalnych zakrętów zła. Oczywiście, że tak, ale to nie znaczy, nawet jeżeli ktoś ma jakiś horrendalny zakręt na zło, to nie znaczy, że nie ma tam dobra, że nie ma tam chociaż jednego promyka dobra. I wielkość człowieka, i myślę, na tym polega w ogóle wielkość Pana Boga, jest doszukiwanie się wszędzie tego dobra. To nie znaczy nie widzieć zła, to nie znaczy nie nazywać go, ale wszędzie jest dobro. Kochani, dzisiaj chciałbym, żebyśmy taki dzień zrobili, jakby nie w naszą stronę, że coś tam rozwijamy i coś tam, tylko dzień w kierunku jakby ludziów, których spotkamy. Weźcie dzisiaj, doszukujcie się w nich dobra. Weźcie dzisiaj, jak spotkacie kogoś, kogo dawno nie lubicie i macie dawno wyrobione zdanie na jego temat i sobie mówicie, ten to jest pacan. A może ten pacan dzisiaj będzie dla ciebie drogą do tego, że Pan Bóg coś ci powie, albo Pan Bóg ci objawi, albo Jego dobro cię do czegoś zachęci. Ja pamiętam, przepraszam, taki trend będzie. Mówiłem wam kiedyś, że mój ulubiony święty to jest Karol de Foucault. Jedna z rzeczy, która mi się bardzo podoba w świętym Karolu de Foucault, jest to, że on się nawrócił patrząc na muzułmanów. Był strasznym grzesznikiem, nie mającym nic wspólnego z kościołem i jak wyjechał z takim oddziałem wojska francuskiego, bo był żołnierzem, pijakiem, dziwkarzem i tak dalej, i wyjechał do Algierii i tam zobaczył modlących się muzułmanów, zobaczył, że co by się nie działo, to ci goście się modlą. I to mu postawiło w głowie takie coś, kurczę, może ten Pan Bóg musi być ważny, skoro ci goście tak mają. I potem został jednym z najbardziej radykalnych ascetów i szukających Pana Boga ludzi ever w kościele. I znalazł to od muzułmanów. Nie został potem muzułmaninem, nie, został świętym katolickim. Ale właśnie u muzułmanów znalazł taką zachętę. I kochani, do tego was dzisiaj zapraszam. Miejcie otwarte oczy i serca. Już mam dość tych po prostu zapiekłych, genialne słowo, zapiekłych katolików, no właśnie, którzy idą prosto
bo są zapiekli. Przepraszam, głupoty gadam. Znaczy nie, to nie są głupoty, ale otwarte serca dzisiaj, otwarte uszy, otwarte oczy i szukajcie dobra w ludziach. I nie skreślajcie ich, bo się już zawiedliście dawno. A może tam się coś pojawi nowego i Pan Bóg będzie chciał właśnie tam rzucić wam światło. Mam taką bardzo głęboką nadzieję i tego wam dzisiaj życzę. Amen. Oj. O zupie już pewnie wiecie, bo ja to ciągle tam latam do zupy, nie? Ale już pewnie wiecie, bo jest środa, czyli wczoraj wieczorem był ten odcinek chyba o zupie we vlogu. Jak ktoś nie widział, niech se, poczekajcie, tam albo tam, gdzieś tu. Niech se zajrzy do tego odcinka o zupie, a jedę sprawdzić, czy mi się znowu nie przypaliła. To do jutra, do 6 rano widzimy się. Dobrego dnia. Pa!